Witajcie w drugim już odcinku Zdolnych, czyli nowej serii Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego o tym, jak ludzie szukają piękna, jak ludzie piszą, tworzą, opowiadają o tym, co niezmienne, co niezwykłe. Tydzień temu słyszeliście historię sprzed 30 lat o Poznaniu i Krakowie, dominikanach szukających w liturgii tego, jak wyśpiewać piękno Pana Boga. Ojciec Mirek Pilśniak opowiadał o początkach takiego ruchu dominikańskiego w muzyce, w liturgii, a dzisiaj przeskakujemy 30 lat i lądujemy w roku 2020 i są z nami dzisiaj w naszym studio artyści, muzycy, którzy pewnie się nie obrażą, jak powiem, że są trochę twarzami dominikańskiej muzyki w Polsce. Bardzo serdecznie witam tu w studio, tuż obok mnie ojca Dawida Kusza, a przez Zooma łączymy się z Ulą Rogalą pod Warszawą. Także korzystamy z technologii. Słuchajcie, mamy nadzieję, że się wszystko uda. Ula, Dawid, dzięki, że jesteście. Słuchajcie, zacznę od tego, że może nie wszyscy tak do końca wiedzą, kim jesteście. Więc opowiedzcie trochę o tym, no właśnie, co robicie tak na co dzień, jak się macie do dominikańskiego ruchu muzycznego. Może Ula, zacznij proszę. Ja na co dzień zajmuję się prowadzeniem chórów i jest to, jeden chór to jest chór, który jest chórem parafialnym, a drugi jest to chór City Banku, więc są to jakieś różne bieguny, ale poza tym prowadzę emisję głosu w nowicjacie braci dominikanów i u sióstr mniszek w Radoniach. Prowadzę też warsztaty muzyki liturgicznej. Też jestem jednym z założycieli Szkoły Śpiewu Liturgicznego w Warszawie. No i jestem żoną i mamą i tak jakoś od, myślę, już 18 lat zajmuję się muzyką liturgiczną. No dzięki, Ula. Dawidzie. No ja przede wszystkim, jak widać, jestem dominikaninem. Związek jest oczywisty. Związek jest oczywisty. Ale z muzyką. Z muzyką jestem na co dzień wykładowcą w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej i uczę tam przedmiotów praktycznych, w sensie dyrygowania i też teoretyczno-muzycznych. No może nie będę wymieniał, bo co roku to się tak zmienia. Oprócz tego pełnię różne takie funkcje też w uczelni. Jestem sekretarzem czasopisma poświęconego muzyce sakralnej, Pro Musica Sacra. Jestem członkiem archidiecezjalnej Komisji Muzyki Liturgicznej w Archidiecezji Krakowskiej. Oprócz tego wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie i również wykładowcą w Szkole Kantorów prowadzonej przez DOL. Słuchajcie, proszę Państwa, tych dwoje robi bardzo dużo. Gdybyście chcieli się upewnić, jak to się ma do takiego naszego sztandarowego produktu, czyli śpiewnika Niepojęta Trójco, tom pierwszy albo drugi, proszę wziąć z własnej półki albo zakupić w naszym sklepie, otworzyć na chybił trafił i szanse są bardzo duże, że albo utwory Uli, albo Dawida tam gdzieś Wam się otworzą. Ale może tak, no właśnie, trochę historycznie. Opowiedzcie, jak to się stało, że zachwyciliście się muzyką, zainteresowaliście się pisaniem, śpiewaniem. No i dlaczego zostaliście w tym dominikańskim nurcie? Znowu może od Ciebie, Ula, zacznę. Jak spotkałaś dominikańską muzykę? Właściwie u mnie przygoda z muzyką się zaczęła od samego początku. Mój tata jest organistą i dyrygentem. Z mamą poznaję się w chórze, więc jak można się było domyślić, w tej muzyce byłam chóralnej właśnie i też sakralnej zanurzona od właściwie samego początku. No i potem jakoś to tak poszło, szkoła muzyczna, podstawowa, liceum, Akademia Muzyczna na kompozycji i właściwie wszystko z dominikanami zaczęło się od tego, że zupełnie prozaicznej sprawy spóźniłam się na wszystkie msze, które były danego dnia w Warszawie i poszłam na jakąś ostatnią, która była wieczorną, była to msza na Służewie. Odprawiał akurat ojciec Wojciech Jędrzejewski. No i liturgia, którą zobaczyłam, to była miłość od pierwszego wejrzenia. To było coś takiego, co było zupełnie inne od wszystkich wcześniejszych liturgii, w których brałam udział. Myślę, że przede wszystkim to, że Słowo Boże było
opowiadany w taki prawdziwy sposób. Wszystko właściwie tam było prawdziwe i wszystko było na miejscu. Było mnóstwo piękna. Oczywiście śpiew też tutaj był bardzo istotnym elementem. No i właściwie od tego momentu już zaczęłam tak marzyć o tym, żeby dołączyć do Scholi, ale czekałam mniej więcej rok, wstydząc się podejść. I dopiero po jakimś właśnie roku koleżanka zaprosiła mnie, żebym tam dołączyła. No i to było naprawdę niezwykłe doświadczenie. To było jeszcze w liceum i właściwie od tamtego momentu mam wrażenie, że znalazłam swoje takie miejsce w życiu, że właśnie muzyka liturgiczna i modlitwa śpiewem to jest coś, co mnie prowadzi. Dzięki. I wiesz, ten wątek no, tego, co odkryłaś i co spowodowało, że weszłaś w ten świat muzyki dominikańskiej, co może dla innych ludzi też jest jakoś prawdziwą odpowiedzią. O tym jeszcze będziemy mówili, co stanowi taką różnicę tej dominikańskiej muzyki, ale przejdę może do Dawida i do jego historii. Skąd się wziąłeś, to znaczy nie na świecie, to się domyślamy, ale u Dominikanów i dlaczego muzyka? Był rok 1995, więc już sporo lat temu. Pamiętam, że mój kolega, mieszkałem wtedy w Rzeszowie, w moim rodzinnym mieście. Ja byłem związany troszkę z ruchem oazowym i pamiętam, że jeden z kolegów, który studiował tutaj w Krakowie, przyjechał gdzieś na jakiś taki moment wakacji czy ferii i pamiętam, że miał ze sobą Walkmana, jeszcze wtedy kasety były magnetofonowe. I dał mi tego Walkmana i mówi: słuchaj. Ja założyłem te słuchawki i wtedy poleciały dźwięki Exultetu w opracowaniu Andreguza. Ten Exultet był śpiewany przez poprzedniego gościa naszego programu, czyli ojca Mirosława Pliśniaka. Była to kaseta nagrana gdzieś chyba w 90 czy 89 roku, zapis Triduum Paschalnego, właśnie, który odbywał się tutaj u Dominikanów w Krakowie. Ja pamiętam, że byłem strasznie urzeczony tą muzyką w ogóle, że można w taki sposób muzykę liturgiczną pisać, można śpiewać, że to było tak coś innego, taka muzyka inna niż ta, którą do tej pory słyszałem w kościołach, że no pamiętam, że niesamowicie się zachwyciłem. On mówi: to jeszcze nie koniec, wyciągnął z plecaka śpiewnik, nie pamięta trójce, pamiętacie pierwszą wersję taką jeszcze sterowaną, zręcznie pisanymi nutkami. No i mówi: no to słuchaj sobie teraz z nutami. No i pamiętam, że ja pożyczyłem od niego ten śpiewnik, tam nie pamiętam, czy skserowałem, chyba jeszcze wtedy tak ksera nie były popularne, ja sobie kopiowałem te nuty, bo tak byłem zachwycony i przeskoczymy o 2 lata później, 97 rok, byłem tutaj, pamiętam, że z 2 kolegami byliśmy tu w Krakowie i zupełnie przypadkiem wszedłem do naszej bazyliki, nie wiedząc, że to jest kościół Dominikanów. Wszedłem, bo patrzę, ładny, duży kościół gotycki, ja zawsze lubiłem gotyk, to myślę, wejdę sobie. I wtedy, słuchajcie, była godzina 11:58 przed południem i wtedy... Czyli tuż przed hejnałem mariackim, tak? Nie, tuż właśnie przed rozpoczęciem mszy konwenckiej i odezwały się organy i popłynął śpiew Anioła Pańskiego, śpiewanego przez Scholę Braci. Ja mówię: a to jest to miejsce, które słyszałem właśnie z tych nagrań. No Czyli nawet nie miałeś pojęcia, wchodząc, rozpoznałeś tylko muzykę. Tak. I od razu wiedziałem, że to jest to miejsce, Super. gdzie właśnie te piękne nagrania, gdzie ta piękna muzyka jest tworzona i wykonywana. Także to był taki początek zetknięcia mojego zetknięcia z muzyką dominikańską i też początek mojego powołania, tak, odkrywania powołania. I dzięki tym wydarzeniom myślę, że jestem też tutaj. Bo wstąpiłeś w roku 98. 98. No. Czyli 3 lata po tym takim pierwszym kontakcie. Tak. Słuchajcie, wspomnieliście obydwoje, że uczycie muzyki. Ula uczy braci, siostry, podróżuje na warsztaty. Dawid jest tutaj w Krakowie zaangażowany w uczelnię. No i też ten ruch warsztatowy w całej Polsce. Słuchajcie, opowiedzcie może trochę o tym doświadczeniu. Jak to jest uczyć takiej muzyki liturgicznej, czasami też nieprofesjonalnie, bo może na uczelni to jest trochę inna sytuacja dla ciebie. Masz studentów, którzy jakby stopniowo wchodzą, szlifują swój warsztat, ale te takie właśnie weekendowe warsztaty muzyki liturgicznej, kiedy jeździcie po całej Polsce, jakich ludzi spotykacie? Co to jest za fenomen? Może zacznę od ciebie, Dawidzie, tym razem.
Tak, te dwa światy troszkę się różnią, o których wspominasz, taki uczelniany i warsztatowy, ale mówimy o tym warsztatowym. No to jest może taka śpiewka, którą zawsze powtarzam przy takich okazjach, ale ona jest prawdziwa i dlatego ją powtórzę. No, na takie warsztaty przyjeżdżają osoby przede wszystkim, które chcą muzykować, które chcą śpiewać, które chcą się czegoś nauczyć i jakby to takie wewnętrzne nastawienie, taka, jakby to powiedzieć, intencja, z którą ci ludzie przyjeżdżają, no ona jest niesamowicie ważna. Coś, czego często nie ma, może w takim właśnie świecie akademickim, że troszkę studenci czasami może traktują różne rzeczy, chór na przykład. Ja wiem, bo sam studiowałem na akademii, wiem, jak czasami podchodziłem do zajęć z chóru jako po prostu obowiązek, przedmiot, który trzeba jakoś odbębnić i nie zawsze się ma ochotę w zależności od nastroju, pogody i tak dalej. A tam niezależnie od tego, jaka jest pogoda, czy pada śnieg, deszcz, czy jest ciepło, gorąco, zimno, to ten zapał jest. I to jest jakby taka baza, która no, owocuje później czymś niesamowitym, bo myślę, że Ula się zgodzi i każdy z nas, którzy prowadzimy takie warsztaty, mówią, że tak naprawdę na warsztatach dokonuje się coś, co jest niemożliwe, prawda? Że w przeciągu kilkunastu godzin dosłownie, 2 dni warsztatowych udaje się złożyć bardzo dużo, czasami wymagających utworów i naprawdę zrobić bardzo piękną prezentację tych utworów, czy to podczas liturgii, czy podczas koncertu, który kończy. Także to jest, zawsze się dokonują takie małe cuda na takich warsztatach i to jest... Ale wiecie, mnie to fascynuje na takim poziomie pytania o motywację każdego z tych uczestników. I pewnie każda z nich miałaby swoją historię, ale tak obserwując ludzi, śpiewając z nimi, rozmawiając, Ula, czego ci ludzie szukają? Dlaczego ludzie jeżdżą na warsztaty tak masowo, że tak naprawdę poza czasem pandemii w Polsce, w każdym, no przesadzam, mieście powiatowym, ale bardzo w wielu miejscach takie warsztaty jak grzyby po deszczu po prostu się pojawiają. Czego ci ludzie szukają? Tak, to prawda. To prawda, to jest w ogóle niesamowite, bo zdam sobie sprawę, że właściwie w każdy weekend gdzieś coś się dzieje. W sensie, że w każdy weekend prawie są gdzieś warsztaty, czy to w Polsce, czy to gdzieś za granicą, gdzie też już na przykład do Polonii jesteśmy często zapraszani jako prowadzący. Także naprawdę zapotrzebowanie jest ogromne i bardzo to jest piękne, że to jest zazwyczaj inicjatywa oddolna, że ludzie, którzy trafili na warsztaty gdzieś, potem jakby doświadczywszy tego piękna, chcą się nim podzielić z innymi, właśnie ze swoimi bliskimi, z tymi, z którymi na co dzień współpracują w swoich parafiach. I myślę, że takim wspólnym mianownikiem tych osób, które przyjeżdżają, ich motywacji jest to, że są to osoby, które bardzo cenią sobie i bardzo potrzebują takiej modlitwy we wspólnocie. To z jednej strony, a z drugiej bardzo kochają muzykę i jakby mają w sobie taką wrażliwość, w której chcą Pana Boga uwielbiać właśnie w ten sposób. I jakby taka wspólnota, która się tworzy w czasie tego krótkiego czasu weekendu, bywa taką mocną wspólnotą, bardzo ścisłą, bo wtedy to w ogóle jest takie piękne tak obserwować właśnie ludzi, taką grupę ludzi, którzy się nie znali, którzy przyjechali w jakieś miejsce i właściwie z grupy obcych ludzi właśnie tworzy się jakaś harmonia. I to jest naprawdę niezwykłe. Pierwszego dnia często jeszcze patrzą na nas te osoby z taką pewną nieufnością. Właśnie widzimy, jeżeli pierwszy raz biorą udział w takich warsztatach, pierwszy raz widzą nas jako prowadzących, widzimy jeszcze w oczach takie trochę lekkie zaintrygowanie, zastanowienie, a trzeciego dnia, kiedy już się wszystko kończy, to właściwie jesteśmy niemal przyjaciółmi wszyscy, znaczy prowadzący też z uczestnikami. Bo podczas tych 3 dni zazwyczaj dzieją się takie ważne rzeczy. Razem tworzymy coś bardzo pięknego. Właśnie przebywamy w tej rzeczywistości piękna. Razem się modlimy, jakby dotykamy bardzo takich głębokich sfer w naszej duszy. Modlimy się i jakby dajemy też w tym obcowaniu ze sztuką uwalniać pewne emocje, które są też w nas gdzieś głębiej ukryte, no bo muzyka jest tą, która pomaga wyrazić to, czego się nie da wyrazić słowami.
I te wszystkie rzeczy sprawiają, że ten czas jest dla mnie niezwykłym czasem zawsze, że jest to święto właściwie, spotkanie z tymi ludźmi bardzo różnymi i tworzenie tej harmonii, która tak naprawdę jest jednością w takiej różnorodności osób, które tam przychodzą. W każdym wieku, z różnych środowisk, prawda? To są bardzo różne osoby i tym piękniejsza jest harmonia, im większa jest ta różnorodność. A słuchajcie, bo próbuję też zdefiniować i dla siebie, jako ktoś odpowiedzialny za Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny, ale też dla ludzi, którzy często pytają o fenomen dominikańskiej muzyki. Próbuję zdefiniować, na czym polega właśnie ta dominikańskość, bo Ula, to co opisałaś, to o czym też Dawid mówił, to są takie może muzyczne, jakby to powiedzieć, charyzmat śpiewania razem, tak? Czyli ten duch właśnie wspólnoty, która poprzez sztukę muzyczną dotyka czegoś, czego inaczej nie da się dotknąć, tak? No ale to jest po prostu muzyka. Dlaczego nasze warsztaty, te dominikańskie, gdzie śpiewamy na 4 głosy z udziałem pewnych instrumentów, a pewnych już może nie, dlaczego ten styl, ten konkretny jakby gatunek muzyczny działa bardziej niż inne? A może nie, może to po prostu muzyka ma taką magię. Jak to widzicie, Dawidzie? Troszkę ciężko mi to zdefiniować. To jest trudne bardzo, dlatego że to też z tego względu, że ja już ponad 20 lat jakby jestem w tym i dla mnie to jest tak jak taka codzienność, prawda? Natomiast jak zadawałeś to pytanie, to ja sobie też właśnie wróciłem znowu do tego początku, o którym mówiłem, kiedy zetknąłem się pierwszy raz z tą muzyką. Co mnie wtedy takiego uderzyło, bo myślę, że to pytanie jest dobre dla ludzi, którzy właśnie poznają, którzy jeżdżą na te warsztaty, którzy właśnie pierwszy raz stykają się z tą muzyką. I co mnie wtedy takiego urzekło i co było innego. I to wydaje mi się, że to można odpowiedzieć na 2 takich płaszczyznach, czysto muzycznej i czysto takiej emocjonalnej, bo to też jednak jest ważny element, że jakoś tak, ja pamiętam, że to, co mnie zachwyciło, to naprawdę jakaś taka światłość, taka radość, która płynęła z tego śpiewu, taka, nie wiem jak to określić, taka inność, powiew, naprawdę taki powiew takiej świeżości, takiej nowości, której nie doświadczałem, tak jak mówiłem, na co dzień w kościele. Druga rzecz, to co mnie zafascynowało, mnie zawsze fascynował śpiew wielogłosowy, także sam fakt, że te formy, te nasze utwory są właśnie jakby od początku, prawda, przeznaczone pisane na wiele głosów, na kilka głosów, to był też taki element, który mnie fascynował. Śpiewanie harmonijne, prawda, razem na głosy, to było też takie fascynujące. I myślę, że każdy, kto troszkę lubi śpiewać, ta forma wielogłosowa jest pociągająca, bo to jest pewne wyzwanie, pewien taki krok naprzód, pewien szczebelek, który chce się zdobyć, bo każdy, kto lubi śpiewać, chce naturalnie, w sposób naturalny śpiewać wielogłosowo, to nie jest taka innymi. tania, prosta muzyka, to już jakby wymaga pewnego poświęcenia i to jakby to się opłaca, w sensie, że czujesz, że inwestujesz niejako swoją energię i czas, ale to się zwraca, tak? W tym momencie, kiedy się zaczynamy zestrajać ze sobą i tworzyć. Tak, ja pamiętam, pamiętam, że jak dostałem ten śpiewnik, o którym mówiłem, to oczywiście zbierałem jakąś grupkę ludzi, przyjaciół, żeśmy próbowali śpiewać te pieśni różne i to nie było wcale takie proste. Dla kogoś, kto nie śpiewał nigdy wielogłosowo, to w ogóle zetknięcie pierwsze. Także ja wiem też, co ci uczestnicy, którzy przyjeżdżają na warsztaty, przeżywają, że to jest na początku takie trochę, że to jest pewne bardzo wymagające, ale z drugiej strony, kiedy to zaczyna stroić, kiedy się już człowiek tak z tymi melodiami troszkę obywa, to daje bardzo dużo takiej radości i satysfakcji. Ja pamiętam, jak żeśmy gdzieś tam rozczytali jakieś tam baranki czy coś, to wow, super, nie? Także to... No właśnie, Ula, jak ty to widzisz? Opowiedz. Ja myślę, że też jakby trudno, jakby zgadzam się z tym wszystkim, co Dawid mówi i też dodam, że trudno wartościować, że jakiś rodzaj muzyki liturgicznej jest lepszy lub gorszy. W sensie, że myślę, że po prostu
jakby, no może oczywiście pewne są granice tego stwierdzenia, ale że różnorodność jest super i że każdy jakby może znaleźć coś dla siebie, w czym będzie bardziej jakby mógł dobrze Pana Boga uwielbiać. Ale co dla mnie jest takie piękne właśnie w dominikańskich śpiewach, szeroko rozumianych, to, że właśnie jest w nich i piękno, i prostota jednocześnie. Ja uważam, że dużo trudniej jest napisać pieśń liturgiczną, dobrą, która oprze się próbie czasu, niż symfonię. Bo jest tutaj dużo jakby kryteriów, które sprawiają, że trzeba się mocno zastanowić, zanim się coś stworzy. To znaczy, że jakby jak to zrobić, żeby melodia była tak piękna, żeby była porywająca do modlitwy, jakby żeby swoją głębią wyrażała treść, a z drugiej strony, żeby starsza pani w kościele mogła ją wykonać. Albo starszy pan, co więcej. Tak, jakby chodzi o to, że jakby muzyka dominikańska zazwyczaj łączy te dwie cechy. W sensie, że może jest troszkę trudniejsza do zaśpiewania niż przeciętna jakaś pieśń w kościele, ale jednak jest na tyle prosta, że da się w tę melodię włączać. To dla mnie jest szalenie istotne i jakby dla mnie też w procesie tym kompozytorskim jest taką naczelną jakby zasadą, żeby właśnie szukać czegoś, co będzie najbardziej przydatne liturgicznie. I myślę, że właśnie to właśnie muzyka dominikańska to kryterium w bardzo dużym stopniu realizuje. Słuchajcie, tak myślę sobie też o przyszłości, bo popatrzyliśmy wstecz, zwłaszcza w zeszłym tygodniu z ojcem Mirkiem, porozmawialiśmy o początkach, o waszych początkach dzisiaj rozmawialiśmy, jak odkrywaliście tę świeżość, tę inność. Ula spóźniła się na wszystkie inne msze i nagle u dominikanów było inaczej niż w tych innych kościołach. Dawid usłyszał na Walkmanie Exultet, którego nikt jeszcze nie śpiewał poza kilkoma dominikańskimi kościołami, ale słuchajcie, no w tej chwili, to kilkanaście czy kilkadziesiąt lat później, śpiewnik Nie Pamięta Trójco, no chciałbym wiedzieć, ile już go sprzedaliśmy. Powiem tylko, że bardzo dużo, co mnie też bardzo cieszy. Dziękujemy wszystkim nabywcom i nadal bardzo wiele osób kupuje. To znaczy, że ten śpiewnik już w jakimś sensie rozszedł się po całym kraju i nie tylko. Warsztaty, tyle osób, które śpiewa muzykę dominikańską, prostą, wielogłosową, piękną, związaną z liturgią. To już nie są tylko nasze parafie, nasze klasztory, ale no, myślę, że duża część Polski śpiewa i modli się muzyką dominikańską. Co teraz? Jaka jest przyszłość? Czy myślicie, że musimy pisać więcej, ale podobnych rzeczy, a może szukać nowych i innych kierunków? Czego potrzebuje Kościół od nas, od was, twórców w tym nurcie dominikańskim? Czy macie jakieś pomysły na przyszłość? Pierwszą rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest takie zawsze zaskoczenie, kiedy jestem na jakichś warsztatach, że ciągle na te warsztaty przyjeżdżają ludzie, którzy nie znają tych śpiewów. Także my troszkę też patrzymy z takiej perspektywy, że te śpiewniki się sprzedają, to bardzo dobrze, ale że jednak one cały czas docierają. To jeszcze nie jest tak, że że są znane już wszędzie. Są ośrodki, gdzie nie są śpiewane te pieśni i jak mówię, na każdych warsztatach znajdzie się taka osoba, która nie zna, dajmy na to, pieśni Chleb Niebiański, dał pan, który jest po prostu już takim szlagierem, prawda, który ma może 30 lat. Która jest notabene pieśnią pierwszą dla mnie. O, właśnie. Moja droga do zakonu, to jest przez tą pieśń i kserokopię z pierwszej trójcy. Także myślę, że to jest jeszcze cały czas ten rodzaj śpiewów, czy ten śpiewnik jest cały czas odkrywany w Polsce, odkrywany też no, pewnie na świecie, prawda, w jakichś tam ośrodkach polonijnych. Moje takie spostrzeżenie, myślę, że warto nie zapominać o źródłach.
To Że znaczy? wydaje mi się, że warto cały czas pamiętać i starać się od czasu do czasu powracać do właśnie początków tego śpiewu. Nie wiem, myślę, że ojciec Mirosław się jakoś zgodzi. Znaczy wiemy dobrze, że ten początek to jest śpiew teza, ale myślę tutaj o śpiewach francuskich, o śpiewach André Guza. Przecież jest jeszcze cała masa jego śpiewów naprawdę do odkrycia, do zaadaptowania, do rozpropagowania. My naprawdę mamy bardzo malutki, znamy malutki wycinek jego twórczości. I nie zapominajmy, że właśnie, że głównie te śpiewy właśnie one tutaj jakby zainspirowały, nie śpiewy tezy, ale właśnie utwory André Guza zainspirowały Jacka Gołuszkę. No przecież Mirek Pilśniak sam zaadaptował masę tych śpiewów i to jest nasze źródło. Ja uważam osobiście, że źródłem śpiewu dominikańskiego, takim muzycznym, to jest twórczość André Guza i chciałbym, tak myślę, że warto może troszkę też, nie mówię, że to jest kierunek, nie mówię to kierunek, tylko że jeden z kierunków, żeby jakoś starać się może do tych źródeł powracać, bo to jest śpiew, który naprawdę... Ja dużo przesłuchałem utworów André Guza i widzę, że to był kompozytor, który oczywiście bardzo dużo jakby powielał, powtarzał, ale bardzo o niesamowitej inwencji. Te jego utwory są bardzo różnorodne i właśnie w takim duchu, prawda, że takie dostępne, to co Ula mówi, piękne, a zarazem proste. Także wydaje mi się, że to warto jakoś o tym pamiętać, wrócić. Możemy porozmawiać o tym. Dobra. Ula, co myślisz? Ja myślę, że dobrze by było skomponować jeszcze trochę rzeczy, ale w takim dosyć mocnym związku też ze źródłami, ale w rozumieniu jakby z tradycją, z muzyką, właśnie muzyką tradycyjną, z chorałem gregoriańskim, żeby jakby mieć go gdzieś cały czas na horyzoncie, żeby stylistycznie jakby te śpiewy nadal się trzymały właśnie jakoś tak tych źródeł tradycji. Mam wrażenie, że to jest dosyć istotne. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby jakby nie wprowadzać jakichś takich idiomów też współczesnych, ale myślę, że trochę nowych śpiewów jeszcze by się przydało. Na przykład ze względu na to, że nie wszystkie jakby takie nisze repertuarowe są wypełnione. W sensie, że często szukamy jakiejś pieśni, która by pasowała do danych czytań, do liturgii i nie ma. Więc jakby myślę, że to jest też istotna jakaś luka. Więc byłoby super, jakbyś Dawidzie skomponował coś, na przykład eucharystycznego. Wyzwanie rzucone, czy przyjęte? Challenge. Słuchajcie, tak, ale też właśnie myślę, że w ogóle jakby w ostatnich latach obserwuję w środowiskach dominikańskich też taką właśnie fascynację powrotem do tych korzeni, tradycji. Że jakby coraz więcej na warsztatach też się pojawia chorału, coraz więcej jakiegoś rodzaju muzyki dawnej. Wszystkie schole dominikańskie kochają Korsykę, czyli chorał jakby zaadaptowany przez Korsykan. Jakby to są bardzo piękne rzeczy, a często też w nie takiej bardzo trudnej formie, które myślę, że przystają do liturgii naszej współczesnej. Myślę, że też prawosławie też jest ogromnym jakby zbiorem wspaniałych śpiewów, z których też już przecież czerpiemy od dawna, prawda? I André Guz też. Więc jakby czemu też nie pójść tą drogą. Także myślę, że nowe śpiewy jak najbardziej tak, ale jakby odnajdywanie tych, które były już kiedyś, a których jeszcze nie poznaliśmy, też jest bardzo istotne i myślę, że teraz dużo osób tego chce po prostu. Słuchajcie, myślę, że zarysowaliście bardzo ciekawe kierunki, o których można by dużo jeszcze powiedzieć, aczkolwiek myślę, że tu możemy też skończyć i zostawić taki twórczy niedosyt w naszych widzach. Oczywiście widzom naszym polecamy więcej, jeśli chcą, i posłuchać można naszej muzyki na wszystkich platformach, na Spotify, na iTunes, na YouTubie. Całe mnóstwo, jeśli jeszcze jej nie znacie, to myślę, że warto sięgnąć. Nie wiem, czy mogę wspomnieć tak oficjalnie tutaj na naszych falach, vlogowych falach, że planujemy, jak tylko pandemia nam pozwoli, nagrać nową płytę. Coś się szykuje na linii Kraków-Warszawa. Tylko tyle wam powiem i Ula,
też będzie częścią tego czegoś nowego, ale więcej to powie Wam Wojtek Sznyk, bo to jest jego też takie dziecko projekt. Ale słuchajcie, dużo się dzieje. Dawid w zeszłym roku wydał bardzo, bardzo ciekawą płytę, która też pokazuje jego poszukiwania, płytę Ite in Mundum, która jest dostępna wszędzie tak naprawdę. Także zapraszam, żebyście poszukali, posłuchali, zobaczyli, gdzie nasi twórcy też idą w ich poszukiwaniach. Fajnie byłoby też pozdrowić tych, których tutaj nie ma z racji na to, że pandemia i ograniczenia technologiczne, ale oczywiście tych twarzy dominikańskiej muzyki jest o wiele więcej. Także Ula i Dawid, wielkie dzięki za bycie z nami dzisiaj. Zdrowia, trzymajcie się z dala od wirusów, a wszystkich tych, którzy nas oglądają, serdecznie pozdrawiamy. Dobrej herbaty, dobrego poranka, popołudnia lub też nocy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.